zeszłym roku, mniej więcej o tej samej porze, w szczycie pandemicznych restrykcji, daliśmy dyla do mojej samotni w Beskidzie Wyspowym. Roczek minął, jak z bicza strzelił. No, pogoda zimowa również, choć aż takiej śnieżycy wtedy nie było. Było nawet momentami piękne słońce i pogoda niemal cesarska. No, ale to się może za chwilę zmienić, a najważniejsza jest konstatacja taka, że postanowiłem, że znowu przyjedziemy w Beskid Wyspowy i zobaczymy te same miejsca po roku w zimowej, równie pięknej szacie. Stacja narciarska Chełm. Tutaj, gdzie dzisiaj poruszają się krzesełka kolejki, gotowałem, no bo wtedy się nie poruszały. To wszystko było zamknięte. Tutaj tylko szaleli pojedynczy skiturowcy. Wtedy, rok temu, mieliśmy mniej więcej 7 000 wykrytych przypadków koronawirusa. Wszystko było zamknięte. Teraz mamy prawie 60. Wszystko jest otwarte. Ta knajpa też była zamknięta, teraz jest otwarta, sprawdziłem. W środku żurek schabowy, w środku ser smażony z żurawiną, w typie oscypka, ale w sprawie jedzenia mam pewien pomysł. Jezu, trzeba się schować. Herbata, no bez prądu, niestety. Ujek, kajmy są! Jedziemy Granią, no bo przez Grań wiedzie droga, ale ta Grań jest zarazem granicą administracyjną. Otóż po tamtej jej stronie mamy już Stróże, po tej stronie Chełm i w dole Myślenice. No i jest pięknie. Jest tak pięknie, że niezmiernie się cieszę, że jadę, a nie idę. Chociaż, jak wiecie, to truizm, ale w górach pogoda może zmienić się w każdej chwili. Na razie Syberia, Władywostok, Irkuck albo zima w Beskidzie Wyspowym. Przy tej kapliczce gotowałem w zeszłym roku. To była grochówa z brukwią w kociołku, zresztą cudowna. Jak nie widzieliście, a interesuje Was grochówa z brukwią, to gdzieś w annałach YouTube'a rzecz jasna jest do zobaczenia. No więc nie ugotuję dokładnie w tym samym miejscu, no bo tutaj potwornie wieje, ale pogoda się może zmienić i ugotuję też coś w kociołku. Co to będzie, już wiem, gdzie jeszcze nie wiem. No poczekajmy, wtedy też padało, był śnieg, ale tak nie duło strasznie. Ale już nie będzie tak przez tydzień. Chyba. Miejsce, do którego zmierzam, można osiągnąć dwojako. Albo na piechotę, to stąd mniej więcej godzina marszu, bez los, jakby powiedzieli miejscowi, czyli przez las, albo też kilkanaście kilometrów dookoła samochodem. No i którą drogę wybrać? Chyba wiem. Schronisko Kudłacze, czyli najbliżej Krakowa położone prawdziwe górskie schronisko. Jak się zapewne domyślacie, dotarłem tutaj autem, porzuciłem je poniżej, bo już tłumaczyłem, można i na piechotę, można i autem. No, była rok temu niemal identyczna zima. Stałem tutaj z gospodarzem, z panem Krzysztofem Knofliczkiem. Nie można było wejść do środka, nie można było nic zjeść. Teraz można, no więc jestem. Ja.
Panie Krzysztofie, jak minął rok? Nie było lepszego roku niż ten, jeśli chodzi pod względem turystyki i mi się wydaje, że jak ktoś, kto prowadzi jakiś biznes w górach w tym roku narzekał, no to kłamał. Także, że tylko siły tylko brakowało, a turyści dopisywali i jest ich coraz więcej. Także. Ale czy to chodzi o to, że ludzie w pandemicznej sytuacji raczej nie wybierają all inclusive i miejsc, gdzie naraz je 5000 osób, tylko właśnie szukają takich lokacji, gdzie będzie 10-15 osób? No ile tutaj naraz jesteście w stanie pomieścić? No naraz, no to spokojnie 30. I macie też miejsca noclegowe. Tak, mamy miejsca noclegowe, no, robimy różne jakieś spotkania, integracje, także nie tylko służymy turystom, że przez żołądek do serca, tylko jeszcze i gościmy nocą. Właśnie, to jest bardzo ważna rzecz, drodzy Państwo, dla Was również niezwykle ważna informacja. Schronisko kojarzy nam się z miejscem, gdzie można się przespać, gdzie ewentualnie można zjeść własną wałówę, a jak już coś dają do jedzenia, to jest to coś raczej bigos z bloku albo fasolka po bretońsku też z bloku. Tymczasem Wy macie tutaj własne specalité de la maison, sami gotujecie. Sami gotujemy. No, na początku żeśmy raczkowali w tym gotowaniu, ale teraz no, jakoś lata praktyki, chęć była stworzenia takiego jakiegoś jadłospisu. Na początku jak wszędzie zaczęliśmy od fast foodów, wycofaliśmy to. No jest to, nie wszyscy akurat się z tym godzą, no bo dziecko przeważnie chce zjeść frytki, ale jak powiedziałem, nie, to nie i są naleśniki, są takie fajne rzeczy, delikatne, że po prostu nie chcę, żeby było wszędzie jednakowo. Po prostu swój styl, żeby się kojarzyło to z tym schroniskiem, a nie z całą Polską. No to jest coś, mówię o tym, co mamy przed sobą, czego sława dotarła już do Krakowa, no bo to jest zupa z niedźwiedziego czosnku, który rozumiem musi Pan gdzieś wysiewać, bo jego zdaje się nie można zbierać w lesie. Nie, teraz już można zbierać w 3 województwach, tylko oczywiście nie wszystkie tam sadzonki wyrywa się, tylko chyba chodzi o połowę czy 3/4. Ja mam takie miejsca, gdzie no nie byłoby szansy nawet 1/10 zbierać, no bo to są polany kilkuhektarowe. No to no, na pewno w Śląskim, Małopolskim i Podkarpaciu można zbierać. Dobra, czyli jesteśmy na legalu. Jesteśmy na legalu. Ale zupa jest genialna. Ale co Pan konserwuje jakoś ten niedźwiedzi czosnek? Właśnie nie wiem, czy to zdradzić, czy to Nie, powiedzieć. to może nie, no, No bo- ale w każdym razie on jest zbierany na wiosnę i potem korzysta Pan z I niego on przez nie jest cały rok. pasteryzowany, nie jest mrożony, to tyle powiem. I jest tak, jakby był dzisiejszy. On jest zbierany i rok temu, dokładnie no, w kwietniu zaczynamy zbiory. Zbieramy czosnek nie w maju, jak kwitnie, chociaż wszystkie części czosnku niedźwiedziego są wykorzystywane. My robimy tylko z liści, które najlepsze są liście od 6 do 10 centymetrów. Tak, kiedyś taka pani Łemko z Beskidu Niskiego mi powiedziała, oni łączyli czosnek niedźwiedzi z masłem. Nie z zupą, tylko z masłem. Nie, no bo Pan zdradzi za chwilę całą recepturę, proszę No, nie mówić. nie mówię. Jezu, jakie to jest dobre. Przepraszam, że no, tak już przerwałem. Strasznie się cieszę. Przerwałem. Ja chcę tylko powiedzieć, że niezwykle dumni z potraw z niedźwiedziego czosnku są Austriacy na przykład, bo on w górach rośnie. Berlauch to się tam nazywa. Ukraińcy też są w tym mocni i w ogóle Karpaty. Ale tak dobrej zupy z niedźwiedziego czosnku ja w Austrii nie jadłem. Tam mają pesto z berlauchu, różne inne rzeczy, ale to jest po prostu fenomenalne. No to bardzo się cieszę. No to nie wiem, co powiedzieć, bo teraz trochę mnie zatkało. Nie, no najlepiej- Że jak to są 4 słowa, to jest dla mnie naprawdę Najlepiej takie nic nie wywyższenie. mówić, tylko jeść, No no. jem właśnie, tylko za dużo gadam. Nie, słuchajcie, No. i to jest jedna z tych rzeczy, na którą warto było rok czekać. Ten roczek po prostu tak przeszedł. Wtedy nie można było zjeść tej zupy, a teraz można, czyli zawsze są jakieś pozytywy.
Panie Krzysztofie, trzymajcie się tutaj na kudłaczach, nie dajcie się Nie damy się. i gotujcie. Staramy się, no nie co, no ja to się cały czas modlę, żeby tylko siły mi nie brakło, bo z tym jedynie, a tak to wiem, że sobie dam radę, bo od tego to już nie jest zależne ode mnie, a naprawdę chcę, już więcej się nie chcę nawet rozwijać, tylko chcę utrzymać to, co jest na tym poziomie i żeby ci, co tu przychodzą, wychodzili stąd zadowoleni, bo wiadomo, każdy ma też jakieś problemy i to miejsce powinno ich jakoś przyczynić do tego stresowania się, że poznać tą przyrodę, a jeśli jeszcze wracając do tej pierwszej rozmowy, skąd się ci ludzie biorą, bo ludzie zaczęli przez pandemię, poznali Polskę, bo nie mieli jakoś sytuacji takiej dogodnej z tymi wyjazdami, no bo wszędzie są te obostrzenia. No właśnie, Kambodża I nagle się Tajlandia, otwarło i teraz. okazało się, niektórzy zachwycają się, przychodzą i mówią tak, o kurczę, aleśmy byli niepoważni, żeśmy gdzieś tam jeździli, tyle wydawali, jak tu jest tak pięknie, tu można odpocząć, tu się można zrelaksować. No i nie tylko są właśnie Alpy, stygnie. Tatry. Zupa stygnie. Super, Nie super. tylko są Alpy, Tatry, są też Karpaty, jest też Beskid Wyspowy. Właśnie, to Wyspowy czy Makowski, bo są spory. Znaczy się, na 100% ten jest makowski, Tam się rozwinie. średni Makowski. Dobra. albo średni. Myśleniczanie nazywają go myślenickim, ale jeśli chodzi, dlaczego jest makowski, bo 4 km stąd jest najwyższy szczyt Beskidu Makowskiego, Lubomir, 904 metry i zaliczany do korony gór Polski, czyli każdego pasma. Dobra. Ale zupa doskonała. Sytuacja przypomina raczej śniegowy koniec świata. Obiecałem, że ugotuję coś w kociołku. Kłamałem. Podczas zeszłorocznej wizyty tutaj odwiedziliśmy też bardzo niedaleki przysiółek Obajtki nad Stróżą, ale Obajtki plus Śnieżyca to nie jest dobre połączenie. I tak nic nie zobaczymy. Ale w tamtym zeszłorocznym odcinku miałem przyjemność rozmawiać z Darkiem Martynowiczem, który uczy w Małopolskiej Szkole Gościnności w Myślenicach. I co się przez ten roczek wydarzyło? Otóż Darek został nauczycielem roku. Nie w Myślenicach, nie w Małopolsce, w całym kraju naszym. Także jak widzicie, swoich rozmówców dobieram niezwykle starannie. Ku chwale ojczyzny oczywiście. A teraz do domu. Skoro jesteśmy w Małopolsce, to musimy również podążać szlakiem małopolskich produktów regionalnych. Takie, które mają swoją odpowiednią apelację, nawet apelację unijną. I teraz będzie mowa o dwóch z nich. No po pierwsze, brędza. Brędza wyjęta pół godziny temu z lodówki, więc za chwilę będzie miała tę wspaniałą, cudowną, miękką konsystencję. I to jest jedna rzecz. A druga, tutaj się kończy gotować, już Wam ją pokażę. Mianowicie jaś. Piękny jaś z Doliny Dunajca. Fasola. Również z apelacją, z certyfikatem. No więc to się kończy gotować. Jeszcze niech sobie tutaj trochę na ogniu postoi. I dwie rzeczy. Mianowicie będzie to placek z bryndzą oraz pasta na bazie jasia, również z bryndzą. Skoro placek, to trzeba zrobić ciasto. No więc skoro zrobić trzeba ciasto, to trzeba mieć mąkę. Tutaj mam pół kilo mąki przesianej i teraz trzeba do tego dodać 2 łyżeczki proszku do pieczenia. Trzeba to posolić. Trzeba tam dodać no mniej więcej 80 gramów masła. Masło jest miękkie, więc lepiej je tak trochę rozkruszyć. To będzie wszystko za chwilę mieszane. Mniejsze kawałeczki. I coś, co to wszystko złączy, zwiąże i sprawi, że to będzie ciasto, mianowicie szklanka mleka.
Ale mleko będziemy wlewać już kiedy rzecz będzie przez mikser mieszana. Wlewamy stopniowo i robimy gładkie ciasto. Ciasto wydaje się być idealne, niech ono sobie trochę odpocznie. Zobaczcie, odchodzi wspaniale od tego przyrządu do jego wyrabiania, od tego haka. Dobra, chwilkę niech sobie odczeka. I robimy farsz. To znaczy ono nie będzie nadziewane w środku, tylko będzie miało dwie warstwy. Ciasto i na górze ta warstwa brędzowa. Zatem brędza na razie bez niczego. Trzeba zawsze sprawdzić, jak słona jest ta brędza. Jej słoność zależy również od wieku. Trzeba ją troszeczkę dosolić. Oczywiście nie kupiłem brędzy cystokrowiej, tylko cystołowcą. Owcza brędza i przyprawy. Mielony kminek, 2 łyżeczki mniej więcej mielonego kminku, 2 żółtka oraz śmietanka słodka. Jak wolicie, może być kwaśna, ale chodzi o to, by tę intensywność brędzowego smaku lekką słodyczą śmietanową przełamać. 50, nie więcej. Śmietanka w kieliszku do brędy. Niech będzie. Trochę pieprzu i wyrabiamy gładką masę. Widelcem niech tam. W międzyczasie zamieniłem widelec na taki plastikowy przyrząd, którym będzie łatwiej masę rozrobioną rozsmarowywać. No to jest gotowe. Teraz forma do pieczenia. Blacha metalowa, kamionkowa, wszystko jedno. Trzeba tę blachę natłuścić, ponieważ chcę być niezwykle moderny, więc mam taki w sprayu patent do spryskiwania form. Tyle wystarczy. I teraz to lekko potraktuję bułką tartą. Oczywiście możecie to wyłożyć tylko pergaminem. Wówczas tłuszcz nie ma znaczenia. Tak, żeby dno było równomiernie bułką tartą pokryte. O, w ten sposób. I teraz bierzemy ciasto. Kot się uruchamia. Winston! Winston! Powinien w dzień spać, a w nocy wrzeszczeć. Pomylił sobie pory dnia i nocy, to dla nas dobrze, bo normalnie on tak wrzeszczy w nocy. I teraz ciasto. Zobaczcie, jak ładnie odchodzi, jak jest elastyczne, plastyczne. I teraz trzeba to ciasto rozłożyć po całości. Łapami po prostu. Ciasta przed nałożeniem farszu się nie podpieka. Pamiętajcie, ono ma w sobie proszek do pieczenia. Ono wstanie. Poza tym ten farsz nie jest specjalnie wilgotny. No i teraz trzeba zrobić to samo, czyli nałożyć bryndzę i po całej powierzchni to rozprowadzić. Oczywiście najlepiej się to rozprowadza zwilżonymi łapy, czyli zwilżonymi dłońmi. Potem jeszcze można je polizać. No niektórzy z Was tego nie lubią, ale czy Wy we własnej kuchni zachowujecie się inaczej? Dobra, już łapy czyściutkie. Proszę, proszę, proszę. Czyściuteńkie. I teraz to wszystko posypujemy obficie kminkiem. Kminek jest niezwykle ważną małopolską przyprawą. Bliskość Królestwa Czech, bliskość również niegdysiejszego Królestwa Węgier sprawiają, że kminek tutaj kochamy. Więc posypujemy kminkiem, w tym wypadku niezmielonym.
Mam piekarnik rozgrzany już do 180 stopni i teraz to powinno się piec góra pół godziny, myślę. Będziemy tam zaglądać i to wędruje do pieca. No i widzimy się za chwilę, bo jeszcze musimy się zająć jasiem, pięknym jasiem. Placek w piecu, skarpetki na stole, jak głosiło jedno z przysłów inspektora Banaczka. Nie pamiętacie już tego? To było potwornie głupie. Amerykański serial o poruczniku, albo też inspektorze Banaczku, który rzucał podobno polskimi przysłowiami. W każdym razie piecze się i rośnie, a jaś wymaga odcedzenia. Pani Marta Dymek zmieniła w pewien sposób moje podejście do fasoli, mianowicie przestałem solić ją na końcu. Dosypuję soli od razu i nic się nie dzieje. To jednak warto ludzi słuchać. Miękki, bardzo miękki, gdyż będzie podlegał procesowi miksowania. Co mam tutaj? Tutaj mam bryndzę. No więc to będzie rodzaj pasty. Niektórzy robią z fasoli również pasztety, no ale to będzie taka pasta. Czesi i Słowacy powiedzieliby pomazanka. Zatem mamy w środku tylko bryndzę i fasolę. Fasola posolona. Ta przyprawa jest w przepisie oryginalnym. To jest mianowicie mielony kminek. Mniej więcej 2 łyżeczki, trochę soli i w oryginalnym przepisie to już w zasadzie jest wszystko. Jeszcze trzeba tutaj dodać tłuszczu, olej. No najlepiej byłoby rzepakowy, taki, który jest nierafinowany, ale ja dodam do środka trochę oliwy. To jest jedzone na zimno, a w końcu królowa Bona mieszkała na Wawelu, więc smak oliwy całość niezwykle przyjemnie wzbogaci. I dodam jeszcze jedną rzecz, bo oczywiście robiłem już to wcześniej wiele razy i wiem, że to podkręci ostatecznie całość. To jest papryka słodka, nie ostra, ale uwaga, papryka wędzona. Będzie genialnie do tego pasować. I teraz trzeba to po prostu mechanicznie zamienić w gładką pastę. Możecie dodać pieprzu, nie musicie. Ja nie dodaję. Miksuję. Ciasto urosło, jakby brało odżywki dla kulturystów. Ono oczywiście pewnie troszeczkę siądzie, jak się je wyjmie z pieca, ale jest idealne. O, tutaj w ogóle nie ma masy. Zobaczcie, w tym miejscu. To jest właśnie taki placek, który można jeść na zimno, można jeść na ciepło. Będzie tak samo dobry. Chleb kupiłem w Myślenicach, deskę robił pan Wojtek. No więc teraz moja jakby życiowa mądrość. Otóż takie specjalne noże, gdzieś tutaj chyba takowy jest, to nie ten. O! Takie noże są do chleba, ale one, jeśli chleb jest chrupiący, powodują wielkie straty. Odpada ta chrupiąca skórka, więc już od dawna nie używam takowych noży do krojenia chleba, tylko nóż do szynki dojrzewającej, do prosciutto. On wówczas tej skórki nie rani i można uciąć idealną kromeczkę. To jest chleb pszenno-żytni, widać po kolorze. Jest w nim trochę kminku, pięteczka w dodatku. Więc po pierwsze to. Oczywiście pastę trzeba przykrywać, bo ona pod wpływem powietrza taką delikatną skorupką się pokrywa, ale jest cudowna. Dobra, nie będę jej tak rozsmarowywał, tylko nożem. To jest boskie. Więc to jedno, ale zaraz będzie drugie. Mianowicie
Kroimy sobie kawalątek. Zobaczymy, jak to wygląda. I wy zobaczycie przy okazji. Tu jest przyrząd taki do... Gdzie jest ten przyrząd? Tu jest ten przyrząd. Byście mogli w przekroju to cudo spostrzec. Spójrzcie, jakie idealne ciasto. To jest za gorące, by to zjeść jeszcze, ale to już nie. Jak chcecie, to można to jeszcze oczywiście nawet na chlebie skropić ewentualnie oliwą albo olejem rzepakowym, nierafinowanym, jeśli takowego używacie. Słuchajcie, bryndza, fasola, kminek, podstawowe produkty. No dobra, trochę cudzoziemskiej, wędzonej papryki w proszku. Nie musicie jej dawać, ale z nią będzie lepsze. To jest właśnie najprostsza, najlepsza kuchnia. I'm flying. Już teraz, a po fasoli jeszcze bardziej.